Witam z Ekwadoru, z miasta Guayaquil, największe miasto Ekwadoru. Mieszka tu 2 700 000 ludzi i jest to jedno z najniebezpieczniejszych miast w Ameryce Południowej. Podobno sytuacja popsuła się tutaj mocno w trakcie COVID-u i Guayaquil, jako że jest to miasto przy oceanie i znajduje się pomiędzy Kolumbią a Peru, największymi producentami kokainy, zostało właśnie miastem przerzutowym, gdzie idzie eksport do Stanów i Europy. Wzrosła tutaj ilość zabójstw. Jest to 29. miasto na liście zabójstw. Jest ich około 50 na 100 000 mieszkańców. Podobno 11% mieszkańców obawia się wyjść z domu w nocy. Będę tutaj 2 dni. W sumie byłem 2 dni, bo to, co teraz nagrywam, jest już przed moim odjazdem. I te wszystkie moje nagrania są trochę niechronologiczne, bo zacząłem nagrywać tak naprawdę w połowie mojego pobytu, ale później już będzie lepiej. Także zapraszam do oglądania. Jestem już na górze. Tutaj pomnik jakiegoś klauna. I jest też jakaś kapliczka malutka. Maria Santa. Chyba tu się coś mało dzieje, bo nie no, wygląda w sumie czysto, tylko mnie te organy tak zmyliły, to pianino, bo jest już jeszcze działa. Stacja drogi krzyżowej. Bardzo mała kapliczka. Idziemy na latarnię morską. Zobaczymy, jakie tam widoki z samej góry. Zegarek nie działa. No i jestem. Jest jeszcze kolejka linowa na inną stronę, czy na inną wyspę. Na wyspę na drugą stronę rzeki, że się ciągnie tak i ludzie sobie mogą przepłynąć. Tam ten most, co widać, to jest most dla pieszych, można się dostać na tą wyspę. Jutro tam właśnie się wybieram. A tam jest most samochodowy. To już nagrywam przy zejściu, dlatego nie sapię. Ale jak wchodziłem jak wchodziłem w tą stronę od początku, to taki byłem zasapany tutaj. 440 schody tylko. A nie wiem, nawet taka wysokość tutaj jest.
Ładnie też wygląda, bo kwiatki kwitną i jakieś ważki ogromne też latają. Gorąco. I jeszcze trochę niżej jest jakieś muzeum. Nie wiem, czy to forteca, czy coś tam. Ale wygląda na to, że to był punkt obronny. No bo wszędzie jakieś repliki armat. Tutaj jakieś mury, co zostały. Grube mury. A i tam jakieś kawałki statków, pewnie dlatego ten muzeum tutaj jest. Ale niestety stateczek zamknięty, także se nie pójdę. Tylko jakieś malowidła tam są i jakaś łódka i ławki w cieniu, jakby ktoś chciał sobie odpocząć. I drzewo, ale nie byle jakie, bo ludzie tu wyrywają, ryją w drzewie jakieś inicjały swoje. O, brzydkie to drzewo, takie zielone jakieś. I ogólnie mówią, że to miasto, ten Guayaquil, w którym teraz jestem, to jest jedno właśnie z najbardziej niebezpiecznych miast w Ameryce Południowej. No ale widać, że w takich tych turystycznych miejscach jest ochrona. No i z tego co czytałem, to wiadomo, są tylko jakieś tam poszczególne te dzielnice, co są niebezpieczne. A starają się właśnie o turystów, więc dbają właśnie, żeby w tych wszystkich miejscach, co są warte odwiedzenia, było bezpiecznie, no i czysto. No i z tego co widzę, tak na razie jest. Ale też miałem kilka takich sytuacji, że na przykład zszedłem trochę z drogi bocznej, tak jak na przykład teraz, i coś mnie ludzie wołali, tylko że no nic tam nie odpowiadałem. Nie wiem, czy coś chcieli powiedzieć, że żebym tam nie szedł, czy coś. O, i teraz właśnie chcę tam iść, a ochroniarz do mnie mówi, że tak pokazuje, że nie, że tam nie, czyli już tam może być niebezpiecznie. No także gadałem z tym ochroniarzem chwilę i pytam się, co tam może się stać, jakbym tam poszedł, że no jesteśmy tak niedaleko od tych głównych schodów. On mówi, że no tutaj jest ochrona, ale tam już w tych bocznych uliczkach nie ma nikogo i nie wiem, mogą okraść na przykład. I też sporo na przykład starych ludzi sobie siedzi w oknach. Tutaj babeczka wcześniej siedziała w tym oknie. I jak właśnie chciałem iść tam prosto, a droga jest w tamtą stronę, to właśnie mi mówi, że o, słuchaj, idź w tamtą stronę, więc no dbają o turystów jednak. No ale no, zabić nie zabiją, jak coś to tylko ukradną telefon czy coś tam, jakieś tam pieniądze co się ma, no i tyle. Dużo przy sobie nie noszę. Najgorzej to chyba właśnie telefon by było, no bo wszystkie bilety tam są i hasła i te sprawy. Tak tu się życie toczy. Spokojnie. No i tak naprawdę widać, że ta okolica jest taka no niezbyt jakaś bogata. Chociaż no czysto jest. Nie wiem. Ja nie wiem. No ale przy głównej trasie schodów są właśnie jakieś tam bary, można sobie piwo kupić zimne po wspinaczce, wodę zimną. No i są ochroniarze, także no bezpiecznie jest tutaj, dbają o wszystko, także nie wiem, no wiadomo, trzeba zachować ostrożność tak jak wszędzie, no ale nie ma też się co obawiać za bardzo. A no i w ogóle okazuje się, że ta dzielnica to jest jedna ze starszych dzielnic w Guayaquil, w tym mieście, że ma ponad 400 lat. A tamta latarnia i te armaty na tym to były do ochrony przed piratami. A tutaj początek trasy.
Widać, że no, policja jest już na początku, pilnują. I jest schodek numer 1 i stąd się idzie do góry. 444 stopnie. Nie wiem, ile to jest metrów wzniesienia, no ale jest męczące, szczególnie, że jest taka pogoda. 32 stopnie teraz. Tam jest jedna strona taka w cieniu trochę, że można się schować, ale i tak męczące. No i fajne są też takie historyczne uliczki. Można się pokręcić trochę, kolonialne z tego co widać. Też galeria. Bardzo fajne miejsce, żeby się trochę pokręcić. No i idziemy na Diabelski Młyn. Piszą, że największy w Ameryce Południowej. Kosztuje 3,50 podobno dolarów. Zaraz zobaczymy w kasie. 3,53 od poniedziałku do czwartku. No to się załapałem. Słaba jest ta szyba niestety w tym wagoniku. Ale jakoś tam widać mniej więcej, kurde. Nie jestem jeszcze w połowie, a już się boję. Pamiętam jak z Edytą jechałem w Londynie na London Eye. Tam chociaż byłem z kimś, a tutaj jestem sam w tym wagoniku. Strach trochę. I kółeczko zleciało. Otwierać mnie tu, bo chcę wysiąść. Coś mi się wózek zaczął kołysać na koniec. A tutaj jakiś mini park rozrywki dla dzieci. Właśnie na tym Malekonie całym. Tam jakieś kino. Ogólnie zrobili takie wybrzeże, żeby ludzie mogli sobie połazić, zrelaksować się. W 2000 roku była odnowili to wszystko, dlatego nazywa się Malekon 2000. No i w ciągu dnia mało ludzi znowu. Podejrzewam, że wieczorami jest więcej, bo są te jakieś tam restauracje, po drodze jakieś minibary z napojami, także podejrzewam, że ludzie po pracy tutaj najwyżej przychodzą albo w weekendy, a tak w ciągu tygodnia to mało się dzieje. A zaraz 40-minutowy rejs po rzece. Chciałem popłynąć 2-godzinny dookoła tamtej wyspy, ale mówi, że nie ma teraz, tylko są wakacje i będziemy płynąć w tamtą stronę trochę.
no i w tamtą stronę. Także coś się może zobaczy innego. Idę. Kapitan ma swoje stanowisko tutaj. Jest też bar na pokładzie. Można sobie kupić piwo, chipsy, batony. A ja idę na górę. A nawet hot doga można sobie kupić. Także do wyboru, do koloru. I ktoś chyba urodziny ma. Albo miał i nie zdjęli. Usiądę sobie na krzesełku w cieniu, żeby było jakieś tam widok fajny. I suniemy stateczkiem po rzece. Zobaczymy, gdzie dopłyniemy. Moscovita, más alta de Sudamérica, con 57.5 metros de altura, conocida como la Perla aquí en la ciudad de Guayaquil. Frente a nosotros tenemos las cabinas de la aerovía que cruzan el río Guayas rumbo al cantón Durán. Les recuerdo que pueden pasar a la parte de adelante o subir al mirador a tomarse fotos. Además tenemos a la venta aguas, colas. Construyen los remolcadores que van a trabajar al canal de Panamá. Frente a nosotros, el puente peatonal y de ciclovía de 840 metros de longitud que une a la ciudad de Guayaquil con la isla Santa Ana. El puente está partido en la mitad. I już po rejście idę sobie obciąć włosy, fryzjera przetestować, jak to zwykle w podróży, i idę zjeść kolację i idę do pokoju, bo wczoraj jak przyjechałem z tego hotelu, to takie te ulice jakieś puste wszędzie były, nie było ludzi w ogóle. W ogóle spali jacyś ludzie na ulicy tam koło mnie, także tak różnie tutaj może być. Czy no, lepiej w nocy uważać. Ale no, jak widać, w ciągu dnia nie jest niebezpiecznie, nawet co jakieś takie miejsca fajne, publiczne. Także w turystycznych miejscach raczej każdy powinien mieć spokój. No i najważniejsza rzecz wyjazdu, czyli jedzonko. To chyba takie kanapeczki, że tam co wcześniej jadłem, że właśnie tutaj mają indyka. A to jeszcze mają chicharrona. Ależ to musi być pyszne. Ale ja później zjem, bo fryzjera mi zamykają zaraz. I w ogóle mnóstwo ludzi tutaj je. Także musi być dobrota. Piękny samochodzik.
takim dobrym stanie. Zachód słońca. Jest 6. No tutaj przy równiku to dnie są równe w miarę. No tam już ktoś widać jakieś te śmiecie sprząta. Myślałem, że to jakiś grzebacz czy coś. Ale już pustoszeją ulice. Ja jeszcze zaraz chcę coś zjeść i spać wreszcie. Tu jeszcze piękne widoki na katedrę z innej strony. I tak to jest tutaj. A na kolację koktajl z mango z mlekiem. Ziemniak smażony. To jest taki ubijany ziemniak z kurczakiem w środku. I do tego warzywka i empanada z serem. Tak to wygląda w środku. To jest pyszne, bo znam z Peru. A tutaj jeszcze widzę awokado jest jakieś w tej sałatce. Ale będzie dobrota.